Ogólnie zabieram Was w bardzo fajne miejsce i chciałem Wam powiedzieć, że moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zabieram Was w pewne miejsce, gdzie chodzę przewietrzyć głowę. A jest to górka za domem, cisza, spokój i jest idealnie. A właśnie tam chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, że Szwajcaria nie jest dla każdego. Po 3 latach wiem to na pewno. Subscribe to my channel. Ogólnie zabieram Was w bardzo fajne miejsce i chciałem Wam powiedzieć, że idzie się tam z jakieś 35 minut do 40, jeżeli jest się w formie. Wiadomo, mój pierwszy tutaj taki wyczyn, żeby wejść na tą górkę za domem, to naprawdę się spociłem jak świniak, dawno to było i co, mogę Wam powiedzieć tylko, że warto było. Jest tam taki fajny lasek, ale tam jest teraz takie błoto. Zabrałem Was troszeczkę inną drogą. Będzie cieplej, będzie pogoda. Zabiorę Was w to miejsce jeszcze raz. Pokażę Wam, jak to wygląda w ogóle, jak jest piękna pogoda, bo to jest miejsce, gdzie naprawdę można fajnie spędzić czas i naprawdę się wyciszyć. A przy okazji macie trening. No i dzisiaj opowiem Wam krótko to z własnego doświadczenia. Muszę po prostu na tą górę wejść i Wam zaraz wszystko opowiem. No i nie chodzi o to, żeby narzekać, bo ten kraj ma dużo plusów. Ja Wam tylko opowiem pewne rzeczy, które się tutaj dzieją i dużo ludzi sobie nie wyobraża, że tak może być. Bez ściemy, bez koloryzowania. Zapraszam na odcinek. Ogólnie zbliżają się święta wielkanocne. Patrzcie, jaka zima. Ale ma być za niedługo 20 na plusie. Pogoda robi naprawdę co chce. W marcu jak w garncu. Chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Mokrego śmigusa, dyngusa. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. A ja lecę nagrywać dla Was dalszy odcinek. Za chwilę się widzimy. No i widzowie, dzisiaj pokażę Wam znowu kilka rzeczy, które mnie wkurzyły i które troszkę drażnią w tym kraju. Wiadomo, nie ma co narzekać, ale podzielić się z Wami tym mogę. Idę na tą górę, jest trochę ciężko. Dojdziemy, to Wam zaraz więcej informacji przekażę. Chciałem tylko jeszcze zaznaczyć, że ten kraj jest dobrym krajem. Ale wiadomo, dzieją się tu także rzeczy, które warto powiedzieć. Wiadomo, ktoś będzie patrzał na ten kraj zawsze pozytywnie. Ja staram się patrzeć pozytywnie, ale trzeba się podzielić, jakie sytuacje występują nie tylko w tym kraju, ale i też w innym kraju. Czy w Niemczech też było inaczej, czy w Polsce też było inaczej. Idziemy, za niedługo już będziemy. Pokażę Wam ostatnią prostą. Tak wygląda ostatnia prosta, może tego tak nie widać, ale jest trochę pod górę. Widzicie tam takie domki. Nie wiem, jak ludzie tutaj mieszkają, jak tu jest zima, jak tu jest ostra zima i oblodzona droga, to nie mam pojęcia. Chyba traktorem podjeżdżają. Nie jest lekko, od razu zrobimy trening. Muszę się pochwalić, 4 kilo już spadło. Staramy się rzucić jeszcze z 15. Zobaczymy, czy da radę. Widzimy się za chwilę. Już ogólnie dochodzimy do tego miejsca. Jest to wspaniały punkt widokowy. Jeszcze chwilkę zostańcie ze mną, bo naprawdę warto. No i jesteśmy, doszliśmy. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Ślisko tutaj, śniegu trochę. No ale patrzcie, jak to pięknie wygląda. Dotarłem, jestem. I co, fajnie jest? Podejdziemy bliżej. Jest to tak zwany Fünfländerblik. Widać tutaj 5 landów. Ogólnie chodzi o to, że widać kantony Szwajcarii, Niemcy i Austrię.
Tak jak już wspomniałem, zawsze są jakieś paleniska, żeby sobie zrobić grilla. Można tu też przyjechać samochodem. Jest fajny parking. No i tak jak mówię, widoczek robi swoje. Lubię tutaj przychodzić, przewietrzyć głowę, posiedzieć sobie, pomyśleć. Ogólnie mam taki fajny plecaczek z American Tourist. Dobra firma. Można takie rzeczy znaleźć w TK Maxx. Polecam. No i co? My... Chusteczki. My nagrywamy dalej. Nic dodać, nic ująć. No i tak, dzisiaj powiem Wam o sytuacjach, które naprawdę mnie wkurzyły, ale pokazały mi też, że życie w Szwajcarii nie jest czarno-białe. Moi drodzy, pierwsza taka sytuacja, która się tutaj wydarzyła, jest to prawdziwa historia, w sumie wszystkie będą prawdziwe, a mianowicie powiemy historię związaną z biurem pracy. Tak jak już wiecie, albo tutaj działa witamina B, czyli macie z polecenia pracę, albo szukacie biura pracy, które umożliwi Wam wejście do firmy. Pewne biuro pracy, nie będę mówił tutaj nazw, bo to nie o to chodzi, bo są różne biura, niektóre są dobre, niektóre nie, ale na wszystko trzeba uważać. Tak jak wiecie, oszustwa, wyzysk, wszystko związane z tym, żeby kogoś oszukać na hajs, jest pospolite. I nie tylko w innych krajach, w Polsce, w Niemczech czy w Szwajcarii. Zdarza się to naprawdę regularnie wszędzie. A tutaj ludzie, którzy przyjeżdżają, nie mają wiedzy odpowiedniej, czy nie znają języka, są bardziej podatni na to, że ktoś ich oszuka. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, żeby podjąć tutaj pracę, potrzebne są pewne dokumenty, tak? Dobra, przechodzę już do rzeczy. Ogólnie na sam koniec miesiąca przychodzi tak zwany Lohnabrechnung, czyli Twoja wypłata. I ludzie, którzy po prostu tego nie sprawdzają, nie czytają, mogą wpaść w małą pułapkę. Oczywiście tam jest wszystko wyszczególnione, są tam składki, AHV i tak dalej, ale nie o to chodzi. W tym przypadku była historia całkiem inna, a mianowicie chodziło o papier, który trzeba załatwić w urzędzie gminy osobiście. Osobiście to znaczy osobiście. Naturalnie ta firma, te biuro pracy, o którym mówimy, zrobiło taką rzecz. Chodziło o jakieś drobne papiery, o jakąś rejestrację czegoś, nie? Ale, co jest najważniejsze, firma, biuro pracy wyszczególniła pozycję, że oni pobrali z jej wypłaty, czyli koszt 100 franków, gdzie prawnie nie mogli tego zrobić, w ogóle nie mieli do tego prawa, ponieważ miała to zrobić Alicja osobiście. No i sprawa wygląda tak, że to głupie 100 franków, ale jeżeli ludzie nie mają wiedzy ani pojęcia, to mogą po prostu się na tym złapać. Czytając ten Lohnabrechnung stwierdziłem, że hola, coś tu nie gra. Sprawdziłem ogólnie biuro pracy, sprawdziłem jak to się odnosi w różnych sytuacjach i wiecie co? Oni przez jakieś 6 czy 7 lat prowadzenia działalności mieli tam 60 000 klientów czy ileś i w ogóle nie wiem jak to tam dalej idzie, ale jeżeli każdemu pobrali taką kwotę, to macie 60 000 tam ludzi czy mniej po 100 franków. 60 000 podzielone na 6-7 lat to jest naprawdę duża kwota, nie? I kwota była pobrana i trzeba było zareagować. Najpierw napisałem maila do zwykłego pracownika, który po prostu zajmował się tą sprawą Alicji, szukał jej pracy i tak dalej. I wiecie co on odpowiedział? On odpowiedział, że to jest normalna procedura, która jest ogólnie wszędzie. Ale nie, się trochę przeliczył, bo ja tu jestem. Znam system, wiem na czym to polega, znam język i nie damy się oszukać. To nie chodzi o to tylko, że wiesz, nikomu nie można tutaj ufać. I naprawdę sprawdzajcie to wszystko, co jest związane z waszą osobą. Wasze papiery, wszystko to, co jest możliwe z waszymi pieniędzmi, bo
takie przeoczenia, w sumie przeoczenia, ale specjalne rzeczy są robione bardzo często. I ludzie, jak mają niewiedzę, no to się na tym łapią. I teraz wam powiem, co było dalej, bo e-mail od zwykłego pracownika tego biura nie był satysfakcjonujący. Słuchajcie historii. A mianowicie napisałem do szefa tego biura, że po prostu się tu nie zgadza to i to. I wasz pracownik napisał tak, tak i tak. A prawda jest taka, że w tym mailu zawarłem informację, że to ma załatwić Alicja osobiście. A oni pobrali za to opłatę 100 franków. Więc hola, hola, hola. Kradniecie? Oszukujecie ludzi? 100 franków razy x ludzi i tak dalej przez tyle lat daje naprawdę grube siano. No i moi drodzy, historia skończyła się tak, że szef tego działu przeprosił, odpowiedział, że to jest przeoczenie ze strony pracownika i że tak nie powinno być, że w ogóle nie powinna ta sytuacja mieć miejsca i że oni zrobią w następnym miesiącu, przebukują to i zrobią to po prostu, oddadzą te pieniądze, tak? No i słuchajcie tego, za miesiąc oddają pieniądze, ale o 20 franków mniej, bo powiedzieli, że za to i za to pobierają opłatę. Więc zadzwoniłem telefonicznie do szefa, który przeprosił mnie i nagle zwrócili następne 20 franków. A koniec tej historii jest taki, że dowiedziałem się od innych ludzi, którzy mieli styczność z tym biurem pracy, że nie pierwsza osoba była tak potraktowana. Ostatnio gdzieś czytałem w internecie, że był koleś po prostu, który dawał ludziom pracę i tak dalej, później podnosił jej ceny, podwyższał, nie wiem, tam ktoś wystawił na Facebooku ostatnio. I uwierzcie mi, że nawet dochodziło do pobicia, nie? Czyli uważajcie, komu ufacie, zawsze miejcie czystą głowę i czas na przemyślenie. Jeżeli nie wiecie, co tam jest napisane albo coś, pytajcie. Jeżeli nie macie jak tego rozwiązać, tłumaczcie, idźcie do kogoś, niech ktoś wam pomoże. To są wasze pieniądze. Gdybyśmy tego nie zauważyli, to byśmy byli stratni 100. Ale zobaczcie, jakie jaja. No i szybka akcja, mini konkurs. Wybrałem 3 osoby, które zgarniają czapki. Niki macie w opisie pod odcinkiem filmu. Jeżeli ktoś nie wygrał, nie martwcie się, będzie inna akcja. Odezwijcie się do mnie na maila, ogarniemy wysyłkę, a my lecimy dalej. A mianowicie szukaliśmy mieszkania. Tak, chcieliśmy sprawdzić oferty, zobaczyć, zainteresować się, a może coś jest, może byśmy zmienili. Ogólnie chcieliśmy zobaczyć znowu proces, bo te mieszkanie udało nam się załatwić troszeczkę w inny sposób. Oczywiście znaleźliśmy mieszkanie w fajnej lokalizacji, tylko bez balkonu. Nie będę tu opowiadał, bo to nie o to chodziło. Opowiem wam, jaka historia nam się naprawdę przydarzyła. Bardzo dziwna. A mianowicie, co mnie tak naprawdę tutaj zaskoczyło, to procedura. Ponoć pewnego rodzaju procedury się zmieniły, bo jest tutaj łatwiej dostać pracę niż mieszkanie. Ale słuchajcie tego. A mianowicie wyglądało to tak. Złożyłem ofertę, że chcę po prostu to mieszkanie oglądnąć. Pani pisała, że chciałaby w innym terminie, tydzień później. Napisałem, że nie mogę, że tylko ten termin mi pasuje i czy dałoby radę to przesunąć. Oczywiście pani się zgodziła, napisała inną godzinę. Przyjechałem na spotkanie, wszystko dobrze, że możemy się zgłosić. Nawet nie powiedziała, jakie chce papiery. No i słuchajcie tego dalej. Nie dość, że przeciągnęła mnie z papierami, to grała ze mną w taką grę, że nam od początku nie ufała. W ogóle. Ja, znając procedurę, wysłałem jej szybciej papiery, czyli wyprzedziłem ją. I ona grała ze mną w taką grę, że to nie jest wartościowe, że chce numer do HR-u, chciała się wypytywać o prywatne rzeczy. Przeciągała całą sprawę. A wiecie dlaczego? Moje podejrzenie było takie, że chciała jak najwięcej ludzi nazbierać, bo w tej lokalizacji było 2 czy 3 mieszkania do wynajęcia i chciała sprawdzić, kogo na co stać. I moim zdaniem robiła to tak specjalnie, bo ta procedura, ja z nią wymieniłem 20 maili, wyobrażacie sobie? I rozmawialiśmy ze Szwajcarami, którzy tutaj żyją i w ogóle. Oni mówią, że
Auslanderzy to są bardzo dobrzy klienci, którzy wynajmują, płacą, bo przyjeżdżają tutaj tylko po to, żeby pracować, rozwinąć się i tak dalej, i tak dalej. I wyszło z tego wszystkiego bardzo śmieszna sytuacja. Ogólnie ja zrezygnowałem, bo ja nie mam przymusu i parcia na to, żeby zmienić lokalizację zamieszkania. Ale powiem Wam szczerze, że to było bardzo dziwne doświadczenie i uważajcie na to, bo klientka chciała nas oszukać. A w międzyczasie robiła taką, jakby to powiedzieć, analizę tego, że normalnie gorzej sprawdzała mnie niż policja. Masakra. A wiecie, co jest puentą tej całej historii? Że moje przeczucia się sprawdziły. Czyli na mnie dała mieszkania, powiedziała, że już znalazły się inne osoby, gdzie to szło ponad tydzień, w ogóle 20 maili, to jest chore. Chodziło tylko i wyłącznie o to, że na samym końcu, po 2 dniach napisała, że przepraszamy, że nie zrealizowaliśmy tego, ale mają dla nas inną lokalizację, która jest droższa, bo po prostu na przykład spełniliśmy ich wymogi, tu nie trzeba dużo, wiesz, 2 osoby pracują, to dostaniesz każde mieszkanie, ale jej chodziło o to, żeby wynająć jak najwięcej mieszkań i żeby ona zarobiła i czuła się, że jest najlepszą pracownicą, niż dać mieszkanie zwykłym ludziom. I to mnie najbardziej w tym kraju denerwuje, że cię prześwietlą, sprawdzają niby, wiesz, niby jest ochrona danych, to, tamto i jeszcze inne rzeczy, a tak naprawdę oni chcą wszystko wiedzieć, a ty jesteś jak taki, wiesz, obcokrajowiec dla nich, śmieć, nie? No i historia z mieszkaniem zakończyła się tak, że dałem sobie spokój, bo to ma być mieszkanie dla ciebie, a nie ty dla mieszkania, więc wiecie, przyjdzie czas, się zmieni, nic na siłę, spokojna głowa, tak jak to miejsce, gdzie tutaj jestem, daje więcej niż podejmować pochopnie decyzje. Ale uważajcie na takich ludzi, bo naprawdę można się spotkać teraz ze wszystkim. Ona tłumaczyła się, że dużo jest teraz fałszerstwa, że ludzie podrabiają tak dokumenty, że muszą sprawdzić wszystko, ale jeżeli na początku biuro czy coś nie ufa tobie albo są podejrzenia i ty to wyczuwasz, to jaka będzie współpraca później? Jak to będzie przebiegało dalej? Będziesz miał, nie wiem, naprawić coś albo będzie trzeba coś zgłosić i co? I będziesz czekał miesiącami albo w ogóle taka procedura, że jeszcze cię zapytają ciebie, czy kurde nosisz niebieskie czy czerwone majtki? Śmiechu warte. Ale no dobra, no co? Przechodzimy dalej, nie ma co się podkręcać. Jest też pozytywna historia dzisiaj, ale no ten kraj, wiadomo, jest inny i nikt mi nie powie, że nie, bo są różne przypadki, ale nie zaufam aż tak dobrze. Ale tu jest pięknie, podoba mi się. Dobry spacer, dotlenienie, elegancko. Grycywo. Widzowie, a co wy zostajecie? Chodźcie ze mną, zapraszam was dalej. A ja wracam do mojej historii. Zbliża się MFK, czyli trzeba zrobić przegląd w Szwajcarii samochodu. Nagram o tym osobny odcinek, ale o co mi tak naprawdę chodzi? Walnąłem w lampę i trzeba było naprawić światło. No i nie ma tego w Szwajcarii, wiadomo, też oni tutaj chcą oryginalne rzeczy i tak dalej. Wiecie, jak Szwajcaria wygląda, wszystko musi być tip-top, tak według nich, nie? Udało się załatwić z Niemiec, ogarnąłem, mogłem trochę przytrzymać, z Polski mogłem zamówić lampę, no ale dobra, szybko, sprawnie, w ciągu 5 dni była lampa wymieniona, ale cała procedura trwała jeszcze szybciej, bo po 2 dniach dostałem auto, zrobili tam takie karoseryjne rzeczy, tam było puknięcie, trzeba było zrobić i tak dalej. Bardzo szybko to zrobili, bardzo sprawnie pomogli. Później jeździłem z tą rozwaloną lampą jeszcze ze 2-3 dni do pracy, a na 5. dzień wymienili lampę w ciągu 2 godzin i tam takie jeszcze inne rzeczy, tam jeszcze czujnik był zepsuty, także naprawdę szybko, sprawnie mi pomogli. A wiecie dlaczego dobra historia i dlaczego o niej opowiadam? Ta historia wydarzyła się przed Wigilią, czyli w takim dosyć dziwnym momencie, gdzie naprawdę albo terminy są zajęte, albo są święta i tak dalej. Ale widzicie, czasami można polegać na Szwajcarach. Moi drodzy, idziemy jeszcze wam pokazać pewną restaurację, tam jest na końcu, mam nadzieję, że jest otwarta, a my przechodzimy do następnej części, do następnej historii.
a historia z życia wzięta. Normalnie opowiem wam, jak to wyglądało naprawdę. Każdemu może się taka sytuacja przydarzyć i na pewno się przydarzyła, że zaufasz komuś na słowo, dogadacie się i w ogóle nie spiszecie tam żadnej umowy, czy nie macie tego potwierdzonego, ale później wychodzi jak wychodzi. A mianowicie była taka sytuacja, że naprawiałem sobie tam zęba, tak? I musiałem nie naprawić zęba, tylko go usunąć, coś tam i tak dalej. Więc dogadaliśmy się, że mogę przyjść tam bez terminu i w ogóle. No i my chcieliśmy za całą usługę zapłacić, nawet są wiadomości, pisaliśmy, że my zapłacimy, że ogarniemy ten, nie, co ty gadasz? No i ja mówię, że w Szwajcarii nie ma nic za darmo, trzeba zapłacić i ja bardziej naciskałem na to, żeby zapłacić. No i ta osoba mówiła, że nie, i to, i taki humorek, i że tak fajnie, i to, i tamto. Słuchajcie dalej. No i wiecie, nie będę wam mówił ogólnie o zabiegu, bo to nie o to chodzi. Usunęli tam zęba, zrobili drobną rzecz. Praktycznie nic. Można było tam zapłacić i mieć z głowy. Nie, znajomi, tu. Spoko. Wiecie, co jest najlepsze z tego wszystkiego? Ja wam powiem. Najlepsze z tego wszystkiego jest to, że minął rok i 3 miesiące, a ja dostaję rachunek z wytyczonymi rzeczami, co było zrobione i tak dalej, gdzie dogadane było wszystko całkiem inaczej. Mało tego, jeszcze jest określony czas, do którego mam to wszystko zapłacić. I pisze na dole, że w razie jakichś pytań i informacji można zadzwonić i się skontaktować. Co byście, moi drodzy widzowie, zrobili na tym miejscu? Bo dla mnie ta cała historia jest bardzo śmieszna, bo coraz bardziej pokazuje, że nie można nikomu nawet zaufać. Ani na słowo, ani w innym przypadku. Bardzo dziwna historia, ale naprawdę mnie poruszyła i warto ją opowiedzieć, bo nie tylko mi się tak może przydarzyć. Po roku czasu rachunek, ludzie, nie róbmy sobie jaj. Także historia jest bardzo dziwna, a wręcz śmieszna. Zobaczcie, jak ludzie sobie pięknie na wzgórzu żyją, mają piękny widok. Pierwszy raz przyjechałem do Szwajcarii, to ogólnie jak zobaczyłem ceny, to pomyślałem sobie, to już raty są? Tak to właśnie wyglądało, ale po pewnym czasie idzie się przyzwyczaić. Chciałem jeszcze tylko dodać do tej historii tutaj, co opowiadałem ostatnio, że nie wszystko, co jest dogadane na słowo i w ogóle nie ma swojej ceny. No i to jest trochę taka kolejna wskazówka dla nowych, dla osób, którzy po prostu podejmują się różnych relacji, żeby naprawdę uważać na wszystko, co się dzieje, a zwłaszcza w dzisiejszym świecie. To wszystko ma swoje plusy i minusy, a zapraszam Was do dalszego oglądania. Będzie ciekawie, zobaczycie. To jest ogólnie ta restauracja, o której Wam mówiłem. I za chwilę Wam pokażę widoczek. Na te wszystkie plaże Was zabiorę. Nie chodzi o to, żeby narzekać na ten kraj i na ludzi, bo to nie jest mój cel. Chodzi tylko o to, że te historie się dzieją. Trzeba o nich powiedzieć głośno. Trzeba się do nich dostosować. Wszędzie tak jest. Na pewno każdy z Was miał podobną sytuację albo inną. Napiszcie w komentarzu. Chciałbym też poznać Wasze historie. Ja po raz kolejny zwierzyłem się Wam trochę z mojej prywatności. No i co? Teraz podziwiam ten piękny widoczek za mną. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie to jest, dam Wam link w opisie albo piszcie. Pamiętajcie, nie ma co narzekać, ale lekcje są ważne. Pytanie jest, czy wyciągniecie z tego wnioski.
A tak ogólnie te rzeczy się dzieją wszędzie, więc... Ale widoki, górka za domem, przyznajcie, robi robotę, co? Ogólnie, prywatnie jestem taką osobą, która zawsze daje każdemu 100% szans. Później jest żółta kartka, druga żółta kartka i odpada. Przyznam szczerze, że tak teraz podchodzę do sprawy i żyje mi się z tym naprawdę lepiej. I od tego momentu robię to po prostu inaczej. A czego nauczyło mnie to wszystko? A czego nauczyła mnie ta cała sytuacja? Żeby po raz kolejny być bardziej uważnym. I z tym wszystkim zostawiam Was. I w tym odcinku zostawiam Was z tą refleksją. Dodam jeszcze, że Szwajcaria jest piękna, ale ma swoją cenę. I nie każdy się w tym odnajdzie. Dziękuję Wam, że spędziliście ze mną czas. Mogę oczywiście Wam polecić to miejsce. To jest jedno z takich górek za domem, gdzie naprawdę można miło, świetnie spędzić czas. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dużo fajnych rzeczy. Uważajcie na niektórych ludzi, uważajcie na to, co robicie, uważajcie na wszystko, ponieważ w dzisiejszych czasach naprawdę można bardzo szybko i często paść ofiarą oszustwa, pomówienia i innych rzeczy. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że te historie się dzieją. Można o nich powiedzieć trochę głośno. Ja akurat opowiedziałem Wam znowu coś o sobie, poznacie mnie lepiej i co? I my się widzimy w następnym materiale. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę Wam miłego, spokojnego i zajebistego dnia. Cześć! It's always summer. So heißt die Tour von Energy Star Khalid. Und ich finde, auf dieses geile Wetter heute klingt der Titel genau perfekt. Seine Musik ist es. Mój drogi, moja droga, jeżeli jesteście nowi na tym kanale i nie widzieliście wszystkiego, odsyłam Was do odcinka, który gdzieś tutaj się wyświetli i zapraszam serdecznie do oglądania. Tam mówię więcej o realiach w życiu w Szwajcarii. Działaj, synu!